Są badania, które mówią o tym, że na przykład osoby, które są osobami wierzącymi, ale ogólnie, tak? Czyli to okazuje się, że takie osoby na przykład lepiej przechodziły przez nowotwory, z lepszym zdrowiem psychicznym, radziły sobie z różnymi wyzwaniami. Rozwijany jest w niektórych kręgach obecnie, zwłaszcza w Stanach, tam gdzie akurat czytałem artykuł, temat traumy moralnej. Okazywało się, że w pewnym momencie terapeuci dochodzili do takiej ściany i lekarze, że oddziaływania nakierowane na typowe objawy zespołu stresu pourazowego nie były efektywne w poprawie stanu psychicznego. Okazało się, że bardziej skutecznymi w pewnym sensie terapeutami, osobami, które skuteczniej potrafią radzić sobie z tą traumą moralną, są osoby duchowne. I dzisiaj faktycznie tak jest, że młodzież inaczej nawiązuje relacje. Bardzo często spotykam się z czymś, co w zasadzie dla mnie było jakimś takim zupełnie obce. Na przykład, że ludzie poznają się najpierw w ogóle w internecie, na przykład jakiś dłuższy czas mają znajomość w internecie, że relacje na przykład romantyczne są nawiązywane przede wszystkim w internecie. To wcale nie jest lek na całe zło, dawanie przestrzeni. Nie wiem, to jest bardzo ważne, żeby rodzicem być umiejętnie. Obecnie jest pewna moda nawet na zaburzenia psychiczne, tak? Ile bierzesz leków? Jakie bierzesz leki? Na ilu terapiach byłaś? To są pytania o sens życia. To są pytania o cel mojego życia. Spotkałem się z taką osobą, której zespół terapeutyczny cały się dziwił. Terapeutka indywidualna się dziwiła. Padają te autorytety i młodzież musi szukać na własną rękę, albo przynajmniej tak się czują, że muszą na własną rękę szukać odpowiedzi, a fake newsów jest pełno. Dla mnie to było jakieś sekciarstwo, dziwne, nieznane, dziwny język. To jest jeszcze więcej problemów we mnie, niż do tej pory byłem świadom, nie? I to spowodowało, że poczułem się jeszcze gorzej. Jego nauczanie dotyczące naszego serca i jak to może ulec zmianie naszego sposobu myślenia, traktowania innych ludzi, relacji, funkcjonowania całych społeczeństw, uznałem jakby na sposób intelektualny najpierw, że to ma sens. Sięgnę do źródła. Jeżeli gdzieś by miały być odpowiedzi, czy chrześcijaństwo na przykład w ogóle, czy Jezus istniał, czego nauczał, czy to jakieś ma przyłożenie do mojego życia dzisiaj, no to, że muszę sięgnąć do źródeł. Nie jestem w stanie sam siebie zmienić na takiego, jakim chciałbym być. I to był tak naprawdę taki punkt krytyczny, w którym chciałem sobie odebrać życie. Ludzie będą się utykać i upadać. Nie tłumaczę tego. Uważam, że tragiczne rzeczy i obrzydliwe rzeczy są tragiczne i są obrzydliwe. Nie? Natomiast uważam, że ratunkiem na to jest wstań, idź i nie grzesz więcej. No, jestem lekarzem. Jestem w trakcie specjalizacji jeszcze z psychiatrii dzieci i młodzieży. Ten okres specjalizacji jest dosyć specyficzny, bo pracujemy w różnych miejscach, więc to jest o tyle fajne, że mogę przebywać w różnych placówkach, spotykać się z różnymi ludźmi, patrzeć jak oni pracują, jakie oni mają podejście, zdobywać doświadczenie. To jest taki czas, żeby właśnie zdobyć takie szerokie doświadczenie, pouczyć się też od bardziej doświadczonych specjalistów takiej praktyki. Więc czasami bywam w oddziałach dziennych leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, stacjonarnym oddziale takim ostrym, gdzie takie dzieciaki na przykład czy młodzież po próbach samobójczych tak trafia. Czasami co się słyszy głośno w gazecie, to potem się dowiaduję, że to dziecko właśnie na przykład przyjmowałem na oddział. Generalnie na przykład na oddziałach takich ogólnomedycznych to bardziej jestem zazwyczaj towarzyszem innego lekarza, który gdzieś zajmuje się wprost pacjentami. Czasami też prowadzę swoich. No a w takich oddziałach typowo psychiatrycznych, no to jestem lekarzem prowadzącym, pracuję w zespole takim terapeutycznym, zazwyczaj współpracuje tutaj psycholog, terapeuta. Jest też zazwyczaj w takim zespole bardziej doświadczony lekarz, jakiś specjalista albo specjalistka, czasami kierownik oddziału, czasami kierownik kliniki, żeby przyjrzeć się tak kompleksowo. To zależy, jakie są możliwości oddziału i praktyka w danym miejscu, ale zazwyczaj jestem lekarzem prowadzącym. Czyli mam bezpośredni kontakt z pacjentem, zbieram wywiad z rodziną, rozmawiam z konkretną osobą, której trzeba pomóc. Wyzwaniem jest po prostu kontakt, tak? To jest jednocześnie narzędzie pracy i jednocześnie duży problem. To znaczy wyzwanie, żeby porozumieć się
z tą młodą osobą, dojść do tego, co skłania ją do różnych zachowań, do tego, co powoduje w niej różne zachowania. Bardzo często wyzwaniem jest kontakt z rodziną, bo dla dziecka, dla osoby młodej dorosłej, młodzieży, jednak ciągle najważniejszym takim środowiskiem jest środowisko rodzinne. Mówimy o systemie rodzinnym w takich specjalistycznych słowach, nie? I to jest to osadzenie. Bardzo często ten kontekst rodzinny ma duży wpływ na to, co się dzieje aktualnie z taką młodą osobą, która wymaga wsparcia psychiatry. Więc trudnością jest kontakt umiejętny, taki, żeby wydobyć, jakoś wyłuskać, co się dzieje i jaki ja mogę w tym pomóc. Bo to może być aspekt społeczny, to może być aspekt farmakologiczny, to może być potrzeba terapii, różne elementy. Natomiast jeśli chodzi o moje indywidualne jakby, takie już przez pryzmat mojego życia, wyzwania, no to myślę, że dużo wyzwań jakichś takich etycznych, pracy w sobie, tego, że na przykład widzę, jakby można było w sposób taki duszpasterski, nazwijmy to, jakiś taki duchowy zadziałać, a nie jest to jakby sferą takiej pomocy, nazwijmy to profesjonalnej, tak? Czyli jakby w dzisiejszych czasach, choć się to zmienia, co ciekawe, ale w dzisiejszych czasach na razie jeszcze jednak ta duchowość jest bardzo odsunięta, jest takim, kojarzy się z ciemnogrodem jakimś bardzo często i niestety faktycznie czasami się z tym spotykam, że rzeczy, które można, jakieś sfery, w których można pomóc, dziedziny, w których można pomóc, faktycznie są w jakiś sposób taki interpretowany, uproszczony, bym powiedział. No i to stawia w złym świetle czasami po prostu faktycznie duchowość, religię, wiarę. Osoby, które się do mnie zwracają z własnej inicjatywy i już pytają o to, no to wtedy ja mam jakby od nich taki mandat, że mogę się czymś podzielić. Bardzo rzadko zdarzały mi się sytuacje w szpitalu czy w poradni, zwłaszcza w sytuacji takiej opieki państwowej, raczej nie ma na to przestrzeni. Nie ma na to przestrzeni ze względu na, myślę, że szacunek też pewną pozycję, jednak byłoby to nieuczciwe, gdybym z perspektywy takiej lekarskiej, z pozycji lekarskiej, jakby mówiąc brzydko, grzebał w światopoglądie cudzym, tak? Bo to jest jakby takie pozycja siły trochę, jakiejś pewnej wyższości. Są badania, które mówią o tym, że na przykład osoby, które są osobami wierzącymi, ale ogólnie, tak? Czyli akurat tam badania nie wyróżniały, czy ktoś jest chrześcijaninem, muzułmaninem, czy jakieś inne ma takie przekonania na temat duchowości, jakichś wyższych bytów, tak? To okazuje się, że takie osoby na przykład lepiej przechodziły przez nowotwory, z lepszym zdrowiem psychicznym radziły sobie z różnymi wyzwaniami w medycznych aspektach, a dosyć świeżą sprawą, tak naprawdę dla mnie, którym gdzieś tam dowiedziałem się tak naprawdę gdzieś tam z czasopism naukowych, niż jeszcze takiej powiedzmy usystematyzowanej literatury, nie? To jest to, że rozwijany jest w niektórych kręgach obecnie, zwłaszcza w Stanach, tam gdzie akurat czytałem artykuł, temat traumy moralnej. Okazuje się, że na przykład osoby, które brały udział na przykład w wojnach, weterani, tak, wojenni, którzy byli opiekowani w taki sposób, żeby zadziałać na PTSD, tak, czyli taki zespół traumatycznych doświadczeń, który wywołał w ich psychice jakby jakiś trwały uraz. Okazywało się, że w pewnym momencie terapeuci dochodzili do takiej ściany i lekarze, że oddziaływania nakierowane na typowe objawy zespołu stresu pourazowego nie były efektywne w poprawie stanu psychicznego, poprawie funkcjonowania i zaczęto zgłębiać w związku z tym taki temat traumy moralnej. I okazało się, że oddziaływania nakierowane na te doświadczenia takie etyczne, moralne, na przykład co żołnierz zrobił w sytuacji trudnej, tak? Czyli że miał potem do siebie wyrzuty sumienia potężne, że zrobił coś, że na przykład zastrzelił cywila, tak? Albo zachował się w jakiś sposób, który wywołał u niego trwały taki konflikt moralny. Okazywało się, że potrzebują takie osoby zupełnie innej formy terapii. Też zajmowała się tym kobieta, która miała u siebie, lekarka, która zajmowała się pacjentami w COVID-zie
I jakby miała do siebie wyrzuty sumienia i czuła dużą presję, że nie może wszystkim pomóc tak, jakby chciała. I to był taki konflikt dla niej moralny no i gdzieś tam ten artykuł akurat jakby bardziej się tu nią zajmował i tymi aspektami traumy moralnej. I co jest ciekawe, okazało się, że bardziej skutecznymi w pewnym sensie terapeutami, osobami, które skuteczniej potrafią radzić sobie z tą traumą moralną, skuteczniej potrafią nawiązać pewien odpowiedni rodzaj kontaktu z pacjentem, tak byśmy powiedzieli, czy po prostu z człowiekiem, który jest ofiarą takiej traumy moralnej, czy sprawcą nawet czasami swojej własnej traumy moralnej, są osoby duchowne. Okazało się, że osoby duchowne zaczęły być angażowane, ponieważ zupełnie inaczej niż terapeuci wchodzą w taką relację służącą do zdrowienia w różnych aspektach, że tu jest jakby inny kanał uruchomiony zupełnie. Tak? I no myślę, że w ogóle świat się bardzo szybko zmienia. Myślę, że technologia, którą mamy, dostęp do internetu, dostęp do różnych form komunikacji, prezencji siebie, powoduje, że po prostu interakcje społeczne są dzisiaj inne niż nawet w moich czasach, kiedy jak ja byłem gdzieś tam nastolatkiem, to dopiero wjeżdżały te smartfony, nie? To się dopiero wszystko pojawiało, internet się rozkręcał, przynajmniej w Polsce, gdzieś tam może na zachodzie to już hulał, ale w mojej rzeczywistości to się dopiero rozkręcało, więc było dużo mniej tego medium, żeby wpływało to jakoś bardzo mocno na relacje rówieśnicze, a nawet już wtedy było porównywanie się, kto ma lepszy model telefonu, kto ma jaki dzwonek polifoniczny, takie śmieszne trochę, ale już wtedy było widać pewien rys, myślę, który teraz bardzo uległ dużemu wyolbrzymieniu, jakiejś takiej amplifikacji, spotęgowaniu. Nie? I dzisiaj faktycznie tak jest, że młodzież inaczej nawiązuje relacje. Bardzo często spotykam się z czymś, co w zasadzie dla mnie było jakimś takim zupełnie obce. Na przykład, że ludzie poznają się najpierw w ogóle w internecie, na przykład jakiś dłuższy czas mają znajomość w internecie, że relacje na przykład romantyczne są nawiązywane przede wszystkim w internecie. Nie, że są rozwijane, że kogoś poznaliśmy, nie wiem, na żywo, wstydziliśmy się pogadać, więc napisaliśmy na gadu-gadu, tak? Tylko w ogóle sam początek relacji, nie? Jest gdzieś w internecie. Zmienia to po prostu to, w jaki sposób nawiązywane są relacje i w pewnym sensie myślę, że dzisiejsza młodzież jest takim eksperymentem, nie? Że jest to coś po prostu dla nich, co jest dużym wyzwaniem. Nie jest też jakby tajemnicą, że niestety, ale jednak relacje rodzinne bardzo słabną. Myślę, że rośnie wiedza, taka samoświadomość, intelektualnie jakby coś możemy lepiej opisać, jeśli chodzi o systemy rodzinne, tak? Ale jakby ta praktyka gdzieś umyka. Tak rymując nawet, nie? Że gdzieś ten element takiej po prostu miłości, po prostu relacji, on jest gdzieś zatracony i myślę, że to też jest kwestia pokolenia rodziców. Nie chcę całkowicie zrzucać na nich odpowiedzialności, bo myślę, że rodzice też mierzą się z wieloma wyzwaniami, ale myślę, że rodzice mogliby lepiej jakby stworzyć lepsze środowisko dla swoich dzieci i nie chodzi tu o nadopiekuńczość, nie chodzi tu o większe, jakby danie nawet większej jakiejś przestrzeni, bo to wcale nie jest lek na całe zło, dawanie przestrzeni. Nie? Jakby to jest bardzo ważne, żeby rodzicem być umiejętnie. Nie? Więc tak trudno jest w 3 słowach opisać sytuację dzisiejszego nastolatka, ale myślę, że jest to izolacja, czy miałbym takich jakichś słów, haseł używać, że wbrew większej komunikacji jest to tak naprawdę izolacja, samotność, problemy z samooceną jeszcze większe niż kiedyś, bo jest więcej możliwości porównywania się, zwłaszcza w zaburzeniach odżywiania to na przykład widać. Porównywanie się z jakimiś aktorkami, z jakimiś standardami, są nawet strony całe i to już jest w ogóle szczyt chyba toksyczności tego medium internetowego, że obecnie jest pewna moda nawet na zaburzenia psychiczne, tak? Ile bierzesz leków, jakie bierzesz leki, na ilu terapiach byłaś, tak? Jakie nowe masz objawy dzisiaj. Także to jest jeszcze taki wręcz jeszcze bardziej toksyczny element, że nawet są środowiska, w których jakieś te zaburzenia psychiczne są nawet jakimś takim sposobem na zaistnienie. Więc bardzo dużo elementów
na pewno można by to było wiele godzin o tym mówić. Natomiast myślę, że jest to trudniejsze środowisko niż na przykład ja miałem w młodości. Ja mam kontakt w pracy z osobami, które mają jakieś trudności psychiczne i potrzebują hospitalizacji, potrzebują intensywnej opieki medycznej, lekarskiej. Więc to jest pewne wąskie grono. To nie jest dobry opis całego spektrum społeczności młodzieżowej. Natomiast patrząc przez pryzmat tych, powiedzmy, pacjentów, tak, osób, które wymagały hospitalizacji, jakiejś intensywnej opieki psychiatrycznej, to myślę, że wiele osób szuka odpowiedzi na te same pytania, na które ja szukałem odpowiedzi w ich wieku. Pytania, to są pytania o sens życia, to są pytania o cel mojego życia, to są pytania o sens podejmowania różnych wyzwań, na przykład szkoły. Jaki sens ma to, że jest szkoła, tak? Takie pytania egzystencjalne, bym powiedział, nie? Jest to kwestia szukania własnej tożsamości, tego, kim ja jestem, jakie ja mam zadanie w życiu, czy w ogóle jest jakieś zadanie w moim życiu. Spotkałem się z taką osobą, której zespół terapeutyczny cały się dziwił. Terapeutka indywidualna się dziwiła, jak niesamowicie pozytywny wpływ miało to, że ta osoba zetknęła się ze środowiskiem akurat ewangelicznym i jak niesamowitą zmianę i moc do przemiany dało zetknięcie się z Bogiem i po prostu wiara. Więc to są takie wspaniałe perełki dla mnie, z mojej perspektywy, takiej osoby wierzącej. Więc myślę, że młodzież szuka duchowości, trochę po omacku, bo wiele autorytetów też dziś duchowych po prostu jest dyskredytowanych. Zmienia się też kultura, nie wiem, jednak trudności w kościele tak zwanym powszechnym, katolickim, różne afery również wśród pastorskich, różnych jakichś dramatów, błędów, grzechów, jakbyśmy to nie nazwali, tak? Skandali. Więc jakby troszkę jest taka sytuacja, że padają te autorytety i młodzież musi szukać na własną rękę, albo przynajmniej tak się czują, że muszą na własną rękę szukać odpowiedzi, a fake newsów jest pełno, a niemerytorycznych informacji jest pełno. Więc myślę, że tu jest duży problem, aczkolwiek myślę, że młodzież szuka odpowiedzi na te same pytania, co wszystkie poprzednie generacje. Skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, jaki jest sens mojego życia, co nada mi moją tożsamość, co nada mi jakiś stabilny fundament tego, żebym wiedział, po czym chodzę i dokąd idę. Więc myślę, że w takim szerszym ujęciu tak. Oczywiście jest to znajdowane w różnych miejscach, w różnych osobach, w różnych idolach. Nie? Natomiast myślę, że co do takiego szerszego spojrzenia, bardziej może właśnie psychologicznego, to tak, to, że młodzież szuka duchowości, szuka odpowiedzi na pytania egzystencjalne, na które duchowość jest odpowiedzią. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że będę psychiatrą. Też niektórzy znajomi moi, gdzieś tam, których poznałem w trakcie mojego szkolenia takiego medycznego, nie? Jakby się dziwiło, że skończyłem w tym miejscu, czy że jestem dzisiaj w tym miejscu, bo wszystko się jeszcze może zmienić. Nie wiem, gdzie moje życie jeszcze podąży, tak jeśli chodzi o karierę zawodową, nazwijmy to. Natomiast myślę, że jak ja znalazłem się tu, gdzie jestem, to po prostu była, no tak mówiąc najbardziej ogólnie, droga z Bogiem, nie? Ja sam byłem i ta droga zaczyna się w momencie bycia tym nastolatkiem. Oczywiście jakieś tam rzeczy wydarzyły się wcześniej, które mnie jakoś kształtowały, natomiast jakby taka świadoma droga zaczyna się w momencie nastoletniości, czyli w momencie, w którym sam zacząłem mierzyć się z tymi pytaniami egzystencjalnymi. Kiedy sam zacząłem się mierzyć z negatywnym obrazem własnej osoby, z takim udepresyjnieniem, który jest takim, to jest taki etap, który jest naturalnym elementem rozwoju, czyli zaczynam mierzyć się ze swoimi słabościami, wyzwaniami, jakie stawia przede mną świat, co w przyszłości będę musiał robić. W jakiś sposób jest przerażająca ta samodzielność dla wielu nastolatków. Niektórzy mówią wprost, nie chcę być dorosły, boję się być dorosła.
Nie wiem, co to będzie. Chyba umrę, zanim będę dorosła. Tak, więc jakiś taki lęk przed tą dojrzałością jest. I u mnie też był. Więc szukanie odpowiedzi na te pytania egzystencjalne, ale też odnalezienie poczucia własnej wartości. Odnalezienie się. To był ten temat, który myślę, że ta droga moja się zaczyna i miejsce, w którym Bóg wyszedł mi naprzeciw. To znaczy, szczerze mówiąc, to był szereg takich, myślę, że wydarzeń, których nie chciałem i miejsc, w których nie chciałem być. To znaczy, myślę, że w życiu każdego z nas jest cała masa sytuacji i okoliczności, w których nie chcemy być. Nie? I ja nie chciałem być w miejscu, w którym miałem, no tak mówiąc potocznie, zjazdy emocjonalne, nie? W tym okresie nastoletnim, kiedy porównywałem się z innymi. Miałem poczucie, że nikt mnie nie zna, to poczucie osamotnienia. Tak? Z jednej strony staram się być fajny, a z drugiej strony mam ciągle poczucie, że ponieważ staram się być fajny, to kogoś udaję, kogoś kim nie jestem, więc nikt mnie nie zna naprawdę. Więc jest takie poczucie samotności, mimo że nie jestem sam. Tak? Mimo że jestem w tłumie ludzi, ja nawet byłem znany jako taki śmieszek, osoba zawsze pogodna. Nikt nie spodziewał się, że miałem myśli samobójcze, że wiele razy siedziałem na oknie. Że nawet miałem taki epizod jakichś zachowań takich autoagresywnych, czyli jakichś dokonywania, jakichś takich zadawania sobie bólu celowo, tak, żeby w jakiś sposób pozbyć się tego napięcia, które jest w głowie, które jest, ja bym powiedział, nawet w sercu, nie? Czyli gdzieś tam jest wewnątrz napięcie. Nie wiem, kim jestem, co jest ze mną nie tak, dlaczego nie mogę być inny, dlaczego jestem taki, jak stąd wyjść, a w ogóle to świat jest dziwny, w ogóle to cały świat jest problemem, a jak to rozwiązać? Więc cała masa takich pytań, które we mnie buzowały i się gromadziły. I szczerze mówiąc, w tym właśnie okresie znalazłem się w miejscu, w którym też nie chciałem być. Kolejny raz. To znaczy, pod pewnym przymusem, to w ogóle bardzo ciekawa historia, bo mój tato, który generalnie nie darzył sympatią w tamtym okresie środowisk takich ewangelicznych, protestanckich, ale sprawował swoją władzę rodzicielską w sposób taki bardzo stanowczy. Przedziwne okoliczności, tenże tato jakby w jakiś sposób tak przymusił mnie, żebym wylądował na pewnym wyjeździe chrześcijańskim, właśnie ewangelicznym, na którym nie chciałem wcale być. Dla mnie to było jakieś sekciarstwo, dziwne, nieznane, dziwny język. To czasami rozmawiamy, że właśnie ten chrześcijański język jest trochę dziwny. Ale tam zderzyłem się z pewną rzeczywistością, której właśnie nie znałem. Było to dla mnie coś nowego i to mi zabiło ćwieka, można powiedzieć, tak potocznie mówiąc, nie? Że zacząłem szukać. W pewien sposób padły też dla mnie autorytety, bo takie religijne, bo zobaczyłem, że ktoś tutaj uczy rzeczy, podpiera się autorytetem Biblii, nie? I mówi, że pewne rzeczy, które ja jakoś do dzisiaj rozumiałem, w świetle przynajmniej Biblii, są inne. Nie? I jakby to sprawiło, że zrozumiałem, że muszę szukać prawdy, nie opierając się maksymalny możliwy sposób, nie opierając się na tym, co ktoś mi narzuca, co ktoś mi opowie, ale szukając źródła jakiegoś. Nie? I wtedy spotkałem się z Biblią. Zacząłem się z nią coraz bardziej zaprzyjaźniać. Najpierw nieregularnie od czasu do czasu, potem coraz tam regularniej i częściej sięgać po nią. I no to był taki punkt zwrotny, bym powiedział. Chociaż to trwało parę lat, to był taki okres zwrotny w moim życiu, gdzie tak naprawdę, to jest śmieszne, ale znalazłem się w jeszcze gorszym miejscu. Bo do tego czasu jakby miałem jakieś poczucie samego siebie, nie? Znaczy, widziałem u siebie wady, ale też jakoś tłumaczyłem swoje różne zachowania niewłaściwe, a w momencie, w którym spotkałem się z Jezusem, spotkałem się z Ewangelią, spotkałem się z Bogiem, tym, jakiego można poznać w Biblii, to zobaczyłem, że w zasadzie to jest jeszcze więcej problemów we mnie, niż do tej pory byłem świadom, nie? I to spowodowało, że poczułem się jeszcze gorzej. Aczkolwiek jednocześnie w tym ciemnym tunelu pojawiło się światło, bo oprócz tego, że zobaczyłem
i jeszcze więcej problemów wewnątrz, to zobaczyłem też właśnie światło w tunelu. Zobaczyłem, że jest pewien sposób, żeby z tego miejsca wyjść. I to była taka długa moja droga tego, że najpierw mocowałem się sam ze sobą, żeby samego siebie naprawić. Szukałem też takich filozoficznych, właśnie egzystencjalnych odpowiedzi. I po pewnym czasie zobaczyłem, że po prostu Jezus jest po prostu najlepszą odpowiedzią na to. Nie? Że jest to, co oferuje Jezus, Jego nauczanie dotyczące naszego serca i jak to może ulec zmianie naszego sposobu myślenia, traktowania innych ludzi, relacji, funkcjonowania całych społeczeństw. Uznałem jakby na sposób intelektualny najpierw, że to ma sens, że widzę w tym wyjście i ratunek dla mnie osobiście, dla mojej rodziny, szerzej może dla całych społeczeństw. Pierwsza tak naprawdę, myślę, że taka moja najbardziej autentyczna odezwa do Boga, bo byłem w takiej rodzinie typowej, polskiej, katolickiej, chodziliśmy do kościoła, byłem na nabożeństwach, mszach, natomiast właśnie po tym zderzeniu z tym takim ewangelicznym, protestanckim środowiskiem, spotkaniem, zacząłem właśnie bardziej tak samoświadomie szukać tego, tak, że to zobaczmy, czy tutaj jest coś na serio, nie? Trudno mi to opisać. Było to, mam wrażenie, bardziej autentyczne i tak naprawdę po tych wydarzeniach, tego spotkania kulturowego, duchowego, po prostu tak się pomodliłem. Boże, jeśli Ty jesteś, jeżeli Ty w ogóle jesteś, to chciałbym Ciebie poznać. To chciałbym to wiedzieć. Naprawdę chcę to zobaczyć. Nie? Bo skoro zaczynam moją drogę duchową w sposób świadomy, no to trzeba zacząć od początku, że ten Bóg w ogóle istnieje. Nie? No i to się wiązało z różnymi aspektami. Stwierdziłem, że po prostu sięgnę po tą Biblię, zobaczę, sięgnę do źródła. Jeżeli gdzieś by miały być odpowiedzi, czy chrześcijaństwo na przykład w ogóle, czy Jezus istniał, czego nauczał, czy to jakieś ma przyłożenie do mojego życia dzisiaj, no to, że muszę sięgnąć do źródeł. To otworzyło taką drogę spotkania z Bogiem w Jego Słowie, w Jego nauczaniu, w dowiedzeniu się o Nim różnych rzeczy, ale też takich indywidualnych prób, można powiedzieć, takiego zewu. Boże, jeśli jesteś, daj mi się poznać. I początkowo, powiem szczerze, nie widziałem tego. Nie potrafiłem namacalnie pokazać, tutaj Bóg coś do mnie powiedział, tak, że coś usłyszałem, tak. Było to bardzo takie na poziomie mojego serca, moich przemyśleń, mojej może i psychiki nawet, można by powiedzieć, nie? Ale z czasem zobaczyłem, że no właśnie, tutaj trudno się nie odnieść. Biblia mówi, że Bóg jest duchem, czyli On działa inaczej niż nasze interakcje międzyludzkie. A przynajmniej jest to bogatsze, inne w jakiś sposób. I zobaczyłem, że takim polem, w którym doświadczam Boga, jest polem właśnie moralne, etyczne. Czyli zobaczyłem, że pewnej zmianie uległo moje myślenie na temat tego, jak traktuję, koleżanki, kobiety w ogóle. Jako młody mężczyzna miałem wyzwania też natury takiej jakichś tam kwestii związanych z seksualnością i tak dalej. Jak traktuję rodziców, nie? Jak traktuję rodzeństwo. Nagle byłem o wiele bardziej świadom tego, co się we mnie dzieje w tej sferze. Jaki to ma wpływ na mnie i na innych. Zacząłem widzieć te połączenia. Nie? Myślę, że to taka była zmiana takiego software'u, nie? Tego funkcjonowania mentalnego, psychicznego w sferze wartości, idei, w sferze cnót jakichś, tak, można by powiedzieć. Więc zobaczyłem z perspektywy czasu, że to był taki język zmian duży, który doprowadził do bardzo praktycznych zmian mojego życia. Można odnajdować różnego rodzaju pokój i ułożenie sobie życia bez Boga. Że to jest możliwe, że nawet mamy psychologiczne narzędzia, żeby w jakiś sposób, uważam, że niepełny, że nieostateczny, ale możemy sobie poradzić z różnymi rzeczami, żeby lepiej funkcjonować na co dzień. Natomiast czy jest jakaś inna, ostateczna odpowiedź? To myślę, że nie. Myślę, że właśnie Jezus jest tą ostateczną odpowiedzią, że jeśli ludzie pytają, jeśli jest Bóg i jaki On jest, to Jezus mówi, jestem
tym objawieniem Boga. Przyszedłem na ten świat, żeby pokazać, jaki jest Ojciec, tak? Jaki jest ten Bóg, którego nie znamy, którego snujemy, na temat którego snujemy różne rozważania filozoficzne, bardziej niektórzy namacalne, niektórzy przez takie doświadczenie emocjonalne bardziej szukają Boga. I Jezus jakby sam o sobie to powiedział i ja myślę, że tak jest, nie? Że według mojej oceny tak jest, że Jezus jest ostateczną i jedyną odpowiedzią na to, czego ludzie potrzebują i jak mogą funkcjonować w tym świecie, który jest jednak chwilowy, jednak przemijamy, nie? Życie się kończy i jak żyć tutaj, już tutaj na ziemi, w tych relacjach, żeby to było skuteczne, żeby nie było utopią, ale żeby pomimo problemu tego ludzkiego elementu, który sprawia, że utopie upadają, stają się dystopiami, nie? Żeby pomimo tego elementu słabości ludzkiej funkcjonować maksymalnie dobrze w tym świecie. Myślę, że tak. Myślę, że Jezus, Jego nauczanie, Jego nauka, Jego postawa, to, czego On uczy, udowodniła na przykładzie żyć wielu ludzi, których możemy usłyszeć. Internet już dzisiaj pęka w szwach od świadectw, uleczonych żyć, uleczonych rodzin. Wręcz nawet się to przekładało na metodykę taką naukową, na przykład w kwestii uzależnień. 12 kroków wyjścia, które są stosowane, 12 kroków jest stosowane w różnych uzależnieniach. Swoje korzenie ma tak naprawdę w chrześcijańskim światopoglądzie, w chrześcijańskiej duchowości nawet. Tam takim fundamentem jest pewna siła wyższa, która może pomóc mi się zmienić, może mnie zmienić, nie? Więc myślę, że tak. Myślę, że nadal Jezus jest ostatecznie jedyną odpowiedzią. Być może na co dzień można sobie znaleźć inne, pośrednie, ale co do ostatecznych odpowiedzi, to myślę, że Jezus jest ostateczną odpowiedzią i że innej nie ma. Ale tak jak światło jest najlepiej widzialne w ciemności, tak myślę, że Ewangelia przynosi też trudną prawdę. Nie? Że Ewangelia jest pewną prawdą, która pomaga nam się odnaleźć. Jeżeli żyjemy w świecie chaosu, jeżeli żyjemy w świecie dezinformacji, fake newsów, subiektywizmu, to szukamy czegoś, co by dało nam jakąś kotwicę, coś realnego, nie? Coś namacalnego, czego można się chwycić. I dla mnie Ewangelia jest właśnie prawdą, która przynosi ratunek. Ta prawda, z którą ja się zderzyłem, to co powiedziałem wcześniej, spowodowała, że najpierw poczułem się gorzej, bo jakby uświadomiłem sobie więcej, ale ta prawda wskazała mi też wyjście, że tak jak w tych 12 krokach, ja nie znałem wtedy tej metody, nie? Fachowej, tak i ja w pewnym momencie tej drogi mojej poznawania Boga, poznawania Biblii, szukania odpowiedzi na pytania egzystencjalne, doszedłem do miejsca, w którym zrozumiałem, że nie jestem w stanie sam siebie zmienić na takiego, jakim chciałbym być. I to był tak naprawdę taki punkt krytyczny, w którym chciałem sobie odebrać życie, nie? I pamiętam podczas jednej z jednego takiego momentu, w którym to było takie, wiecie, takie pomieszane snucie rozważań i modlitwy, nie? Takiego świadomego myślenia, nie? Takiego poszukiwania gdzieś tych Bożych odpowiedzi, to, że przyszła do mnie taka myśl, że faktycznie ty masz w sobie dużo brudu, grzechu i faktycznie nie jesteś w stanie sam sobie pomóc. I ja w tym miejscu zostawałem często i mówię, no to w takim razie życiu nie ma sensu. Skoro moje życie to ma być pasmo samoniezadowolenia, cierpienia, nieumyślnego albo umyślnego krzywdzenia innych, to po co żyć? Nie? Ale odpowiedzią na to przyszła też właśnie ta odpowiedź z góry, bym powiedział, nie? Od Boga, że ja nie mogę siebie zmienić, ale On może. On potrafi doprowadzić mnie do miejsca, w którym będę człowiekiem, będę osobą, którą chciałbym być. Że sam tego nie potrafię osiągnąć, ale Bóg może to zrobić w moim życiu. I to uwolniło mnie od wielu zmagań i od myśli samobójczych, tak naprawdę już na zawsze. Wydaje nam się to mało racjonalne. Ja się tego obawiałem. Niemniej myślę, że to doświadczenie
Tego, jak bardzo to zmieniło moje życie, życie mojej rodziny. Prawdopodobnie ja bym dzisiaj nie żył, a moja rodzina byłaby w rozpadzie, gdyby nie Jezus, gdyby nie Bóg, nie? Gdyby nie to, czego On mnie nauczył i uczy moją rodzinę, moich bliskich, moich przyjaciół. Gdyby nie to wszystko, pewnie by mnie tutaj dzisiaj nie było i pewnie moich wielu przyjaciół by tu dzisiaj nie było. Nie? Więc myślę, że tym napędem, to co koniec końców doprowadziło mnie do tego, że jestem już prawie na końcu tej drogi, żeby być specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, że pomagam dzisiaj młodym ludziom, że robiłem to na wolontariacie w czasie studiów i po. Było to, że chciałbym, żeby oni mogli tego doświadczyć. Nie chciałbym nagiąć ich wolności. Nie chciałbym naruszyć tego, żeby mogli sami do tego dojść, a z drugiej strony jest we mnie taki, nie wiem, rozpaczliwe pragnienie, żeby mogli tego doświadczyć, bo uważam, że to jest tak dobre. Uważam, że to jest tak dobre i żyję z tym i w tym już 15 lat. I nadal uważam, że tylko więcej mógłbym się angażować w ten aspekt, że chciałbym jeszcze więcej dać i jeszcze lepiej to pokazać, a nie gorzej. Nadal uważam, mimo że widziałem upadki różnych osób, w mojej rodzinie dowiedziałem się o trudnych rzeczach, których wcześniej nie znałem. Widzę te wszystkie upadki autorytetów duchowych, ale przez pryzmat mojej drogi z Bogiem widzę, że w pewien sposób to jest nieuniknione, że ludzie będą się utykać i upadać. Nie tłumaczę tego, uważam, że tragiczne rzeczy i obrzydliwe rzeczy są tragiczne i są obrzydliwe, nie? Natomiast uważam, że ratunkiem na to jest wstań, idź i nie grzesz więcej. Nie? Że to jest ratunek, jest łaska, miłość, wskazanie drogi wyjścia. Czasami jest to trudne. Myślę, że różni ludzie mają różne okoliczności, ale ponieważ tego doświadczyłem, to nadal chciałbym to dawać w taki sposób, żeby ludziom nie wmusić, nie być przemocowy. To, co mówię, że w pracy jest to trudno zrobić, o ile ktoś sam nie dopytuje, o ile ktoś sam nie chce, nie pyta mnie o to, to trudno jest to zrobić. Raczej tylko wskazuje drzwi, nie? Ale tak naprawdę we mnie się wszystko rwie. Przyjacielu, przyjaciółko, po prostu siostro, bracie, naprawdę czasami staram się podchodzić. Gdyby to był mój młodszy brat, moja młodsza siostra, kiedy już jestem zmęczony pracą, kiedy jestem już zmęczony czymś, nie? Aż we mnie się rwie, że chciałbym po prostu to tak, gdyby się dało tylko to tak przekazać, wiecie, nie? Z serca do serca. Ale się nie da, więc trzeba pozwolić innym odbywać ich drogę, ale we mnie nadal wszystko się rwie, żeby inni mogli tego doświadczyć, ponieważ to jest tak dobre.